i taka sytuacja. Jestem zamknięty na parkingu razem z kilkunastoma kierowcami. Spałem tutaj w samochodzie. Rano się budzę, chcę wyjechać. Nie. Wypadek był przed nami na autostradzie. No i dupa, nie ma jak wyjechać. Stoimy i czekamy, wszyscy stoją i czekają. Od razu mi się zboczenie zawodowe. Wymyśliłem scenariusz na nowy film. Taka sytuacja w górach. 20 chłopaw w ciężarówkach zamkniętych. Nie ma dojazdu, nie ma przejazdu. Policja z jednej, po drugiej stronie policja, góry naokoło i mamy jednego trupa. I trzeba znaleźć mordercę wśród tych, którzy byli na parkingu. Ja już dzisiaj chciałem jechać do hotelu, wypocząć, pozwiedzać Montreal, a tutaj jednak no to jest właśnie ahoj przygodo. Ahoj ci do tego, że wszystko się może zdarzyć. To znaczy, co się może zdarzyć? No, mam kawę, mam jedzenie, burgera mam Wi-Fi, jest dobrze, no. Tylko pogoda też sprzyja, tylko już bym chciał jechać do hotelu, wykąpać się. Akurat tutaj nie ma pryszniców, no i dupa. Wypadek był o 4 rano, jest godzina 13:14. Puścili nas, możemy jechać. Pogadałem sobie trochę z francuskojęzycznymi kierowcami ciężarówek. No, nie jest to łatwe życie, wiadomo. Zarabiałem tutaj jakieś, po przeliczeniu 4000 euro, to znaczy $6000 na miesiąc, bo oni tutaj mają tygodniówki, to jest troszeczkę skomplikowane, żeby to przeliczyć, ale tak mniej więcej wychodzi. No, troszeczkę dobra wypłata, w sumie jak na Kanadę to dobra wypłata. Natomiast jeździć w zimę tutaj to jest inna bajka, tak? Bo teraz dla nich to są wakacje, tutaj te kilka miesięcy, wiosna, lato, jesień, wczesna jesień to jest tutaj bajka. Śmialiśmy się, rozmawialiśmy na temat, śmiali się z tego, że w Europie jeździ się 90 na godzinę. No, taka normalna, zwykła gadka, bardzo fajnie było, sympatyczni ludzie. Mam nadzieję, że w Montrealu będzie tak dalej. Ruszamy, jedziemy do Montrealu, na razie. No i wjechaliśmy do stanu Quebec, francuskojęzyczny stan Quebec. Mi to sprawia przyjemność, bo akurat to jest mój język, drugi, który znam bardzo dobrze. I wreszcie nie muszę się kombinować, jak to się czyta, ale jedna fajna rzecz w Quebecu, pierwsza, która się rzuca w oczy, jak wjedziecie kiedykolwiek. Widzicie coś? Samochody z przodu nie mają tablic. Taka bajka. Nie wiem, mam nadzieję, że nie zobaczę żadnego radaru, który mi błyśnie. No i jedziemy oddać Nikosia, zostajemy jeszcze tutaj kilka dni, ale samochód nam już nie będzie potrzebny. 6481 km zrobione. Jeszcze by troszeczkę dorzucił, jakby chciał przejechać tam do końca, do Atlantyku. No ale bez przesady, nie bądźmy drobiazgowi. Montreal bardzo mi się podoba. Wczoraj trochę łaziłem tutaj po centrum. No, atmosferka zajebioza. Montreal można śmiało nazwać miastem ludzi szczęśliwych. Naprawdę. No kurwa, nie widziałem takiej atmosfery nigdzie na świecie. Dzisiaj jest środek tygodnia. No wszyscy wyszli z roboty. I proszę bardzo. Oczywiście hot dogi i piwko w cenie. Jakieś tam śrubki, bardzo tanio.
Oczywiście zapach, wszechobecny zapach dobrej trawy, świeżo koszonej. Kocham to miasto. Śpiewać każdy może, trochę lepiej, trochę gorzej. Radio Kanada zorganizowała w samym centrum Montrealu taki park, gdzie każdy może przyjść i zaśpiewać. Ale chodzi głównie o to, żeby zaangażować do zabawy tych, którzy są troszeczkę poszkodowani przez życie. Bezdomnych, alkoholików, narkomanów. Wspaniała inicjatywa. Chryzantemy złociste w półlitrówce poczystej stoją na fortepianie. Śpiewać mi się chce. Dalej sobie dośpiewajcie. Jakby ktoś miał ochotę, to tak, bardzo ważna ekspozycja. No ja akurat nie skorzystam, ale na pewno bardzo dużo ludzi chciałoby to zobaczyć. No i dzielnica Stary Montreal, czyli Vieux-Cartier, Vieux-Montreal. No jak w Europie. Można by to było porównać tak na pierwszy rzut oka do Saint-Malo we Francji. Taka trochę Brytania. Podoba mi się. Piękna pogoda dzisiaj. Następny dzień zwiedzania. To znaczy fajnie, to miasto nie jest duże. Nie wiem ile ma mieszkańców, ale śmiało można sobie chodzić i zawsze znajdzie się jakiś bar, zawsze znajdzie się coś, gdzie można usiąść. No, jak tu nie wejść? Polskie żarcie, trzeba wejść. Jak to miło zobaczyć. No jesteśmy szczęśliwi, tak? Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy W polskiej restauracji, tak. w Montrealu. W Montrealu. I bardzo dobry bigos. Mam nadzieję. Do widzenia. Do widzenia. Bardzo dobry bigosik. Dziękujemy. A żywiec też? I żywiec też oczywiście, ale nie wolno robić reklamy piwa. Nie jestem specjalistą w żadnej dziedzinie sztuki, no ale to nazwałbym plotkary. Bardzo ładnie, podoba mi się. Plotkary. No właśnie, jesteśmy w takim klubie, gdzie można sobie pociskać siekierkami i kolega nam pokaże, jak można. Bardzo fajne. Et t'as d'autres engins plus grands? Ouais. Ça c'est un truc sportif, non? Ouais. Kolega mówi, że to są, tam każdy musi mieć swoją wagę. Są sportowe, takie jak tutaj na przykład, ale są też no takie, żeby sobie pociskać. O, proszę bardzo. Wszelkiego rodzaju. Mówi, że czasami przyjdzie ekipa, to potrafią taki jeden cel rozwalić w ciągu dnia. No, podoba mi się ten koncept, bardzo mi się to podoba. 10 stóp, 3 metry, c'est 3 metry. Nie no, podoba mi się strasznie. Okej. Ale. Okej. No, jak każde szanujące się miasto, Montreal posiada też swoją chińską dzielnicę, czyli tak zwany Chinatown. W centrum miasta park, właściwie las.
No właśnie park, bo są ławeczki. Szczyt Mont Royal zdobyty. To jest taki park w centrum Montrealu. W tych pięknych okolicznościach przyrody i natury zebrało mi się na jakieś takie wspomnienia, na jakieś takie przemyślenia. Jaki jest cel tej podróży? To jest po prostu spełnienie mojego wielkiego marzenia. Wyruszenie w podróż dookoła świata. Za dzieciaka dużo czytałem, bardzo dużo książek podróżniczych, Arkady Fiedler oczywiście, Jack London, Curwood i tak dalej, i tak dalej. I to gdzieś zostaje w głowie. Później idziesz do szkoły, uczą cię, że musisz pracować, musisz się zachowywać tak i tak i tak. Spotykasz kolegów, musisz się zachowywać tak i tak i tak. Spotykasz dziewczynę, musisz się zachowywać tak i tak. Później żonę, później dzieci. I całe nasze środowisko dąży do tego, żebyśmy cały czas byli jakoś związani całym tym mechanizmem społeczeństwa. Ja dzisiaj mam to w dupie. To jest pierwszy stopień szczęścia. Mój syn już jest duży, 25 lat, pracuje na siebie, wychowany, niewytresowany, wychowany, jest szczęśliwym gówniarzem. Pozdrawiam. I teraz to jest pierwszy raz w moim życiu, kiedy mogę zrobić to, na co mam ochotę. Tylko i wyłącznie egoistycznie, sam dla siebie. Mogłem zrobić dużo innych głupot. Mogłem zapić się na śmierć, albo nie wiem, skończyć w jakimś kasynie. No, ja wybrałem podróż dookoła świata. I polecam każdemu, nieważny jest wiek. 50 tutaj wkracza u mnie już dużymi krokami, ale to absolutnie nie ma żadnego znaczenia. Trzeba spełniać swoje marzenia. Trzeba powiedzieć sobie, że na łożu śmierci zrobiłem wszystko, żeby być szczęśliwym. Żeby być szczęśliwym, trzeba spełniać swoje marzenia. No. To jest takie banalne, proste, ale tak jest. No. I szczęście znajduje się w głowie, u nas w umyśle, a nie na zewnątrz. Ta podróż to jest też podróż wewnątrz mnie. Jestem sam na sam ze sobą, 24 godziny na 24 no i odkrywam siebie też. Widzę swoje wady, które akceptuję. Widzę swoje lenistwo. To, że nie chce mi się na przykład włazić na ten szczyt, ale i tak wchodzę na niego. Żeby znaleźć szczęście, trzeba się zaakceptować. Trzeba się pogodzić z przeszłością, trzeba przestać się bać przyszłości. To jest takie banalne, ale to jest prawda, tak trzeba zrobić. Być może skończę tą podróż zero kasy i pójdę do Biedry na kasę sprzedawać i robić pip, pip, pip. Być może, nie wiem, co ma się stać, to się stanie. Nie boję się tego, co się stanie. Ruszam w trasę i cześć. I to jest najfajniejsze, że właściwie nie mam planu. Znaczy plan jest taki, żeby zjechać 2 Ameryki.
Kanada, USA, Meksyk i dalej na południe aż do Argentyny. Później Nowa Zelandia, Australia, Azja, Bali, Indonezja, Malezja z powrotem. Tam nie jest zamknięty temat, strasznie mnie ta pogoda już denerwowała, ale tam jeszcze trzeba zobaczyć Wietnam, Kambodżę, Laos, Birmę i powoli wracać przez Kazachstan, Rosję do Polski. Zobaczymy, no. Ja sprzedałem wszystko, jakieś tam pieniądze mam, oszczędnie jeżdżę, nie wariuję. Się po prostu nie przejmuję. Tak trzeba żyć. Nie przejmować się. I tym optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć ten odcinek. Na razie, cześć.